Ale nie podpuszczę was, żeby stanąć na środku piasku i ruszyć. Nie ma właśnie, szans. To może być To trudne, niestety, nie? To może być uczciwie mówimy, nie da rady. Przerobiliśmy to na plaży w trudne. Sierra Znaczy Leone. nasze, gdybyśmy mieli trochę więcej koni, a nie 70, Tak. to pewnie tak. Nie, no nie ruszymy z miejsca, to fakt. Wtedy jest najgorzej, nie? Dopóki jedzie, to jedzie. Tak. Natomiast jak staniemy, to wtedy brakuje. No po prostu nie wolno się zatrzymywać. Tak, dlatego się nie zatrzymujemy. Powoli. Chciałbym, żebyście sami oceniali, gdzie ten samochód przejedzie, a gdzie nie, żeby go nie popsuć. I tutaj jest źle? Jest bardzo źle. BX ma bardzo nisko zawieszony wał, podpora jest bardzo nisko zupełnie. No i zderzaki ma zupełnie osobowe, tak więc jak nawet pójdzie w dół, jakby mu się udało, to urwiemy przód. Od razu przyznaję, że to jest mój pierwszy kontakt z taką cytryną w terenie i w tym filmie oczywiście będziemy ją testowali, pokazywali, gdzie przejedzie, a gdzie się zakopie. Poznacie historię tego samochodu, jego budowę, bo jest bardzo ciekawa. Nikt nie wie, po co powstał ten samochód. Jest parę teorii. Jedna z nich mówi, że powstał dla francuskich rolników, leśników. Była taka potrzeba. No więc firma Citroën wpadła na pomysł, dobra, to tam dolepimy wam jakoś tego 4x4. Zrobili to nie do końca szczęśliwie, żeby nie było... To jest dobrze działające, jak działa. Natomiast problem jest w tym, że na przykład, żeby wymienić sprzęgło, trzeba wyjąć cały zespół napędowy i mamy tylko centymetr luzu, manewrując tym całym blokiem, żeby go wydostać z podmaski. Teorii jest kilka. Natomiast ta, która wydaje się taką najbardziej sensowną, to jest właśnie to, że było zapotrzebowanie wśród leśników, wśród rolników, górali czy w terenach górskich. Podobno najwięcej w ogóle egzemplarzy BX 4x4 sprzedano w Szwajcarii. Bardzo dużo też sprzedano w Skandynawii. I to by się pokrywało właśnie tym, że tam, gdzie był trudny teren, to było takie auto, którym można się było bardzo komfortowo przemieszczać na co dzień. Natomiast wtedy, kiedy potrzebowałeś samochodu, który wszędzie wjedzie, no to BX był takim samochodem. Oczywiście są pewne ograniczenia, ale naprawdę jego możliwości w terenie są naprawdę zaskakujące. Nie? To, co potrzebne jest na polu czy w lesie, to ja sobie nie pamiętam takiej sytuacji, żebyś gdzieś kiedyś utknął, żeby ktoś mnie wyciągał. Tutaj pierwszy raz. Tutaj pierwszy Bardzo mi raz. miło, cieszę się, że to ja. To jest Citroën BX z napędem na 4 koła. Auto w Polsce uważane za francuską wersję Poloneza albo francuską odpowiedź na polskiego Poloneza. Ale się obrazisz, jak tak powiem? Nie, zacznę się śmiać. To Nie czy- ma nic wspólnego z Polonezem tak naprawdę, poza tym, że z boku jest trochę podobny. I wersja kombi istniała wcześniej niż w Polonezie i jest ładniejsza od Poloneza. No, ale koniec o Polonezie. W takiej sytuacji co? Załączamy blokadę dyferencjału i zobaczymy, co się wydarzy. A jak nie ma blokady, to tylko jedno koło się kręci, tak? Tak. Dawaj! Właśnie został stworzony tak do tego, no bo przecież jeżeli tworzyli samochód z napędem 4x4, to nie po to, żeby paradować nim po Alei Gwiazd w Międzyzdrojach, tylko właśnie po to, żeby pojechał gdzieś w teren, tak? Ale tak naprawdę mi w głowie po tym spotkaniu zostały opowieści właścicieli, którzy tym samochodem, parę ambitnych rzeczy zrobili. Baltic Sea Circle to była edycja zimowa. To był rajd wokół Bałtyku, start w Hamburgu, meta w Hamburgu. Obkrążaliśmy, tak jak widać tutaj, cały Bałtyk, zahaczając jeszcze o Nordkap. Bardzo rajd był taki dość wymagający, bo w sumie ruszyło 150 tam ileś załóg, a dojechało nawet nie połowa. Największy problem to chyba auta współczesne. Tak, te co przyjechały to właśnie nasze 2 BX-y, jakieś stare Saby, stare Volva. Muszę powiedzieć, że chyba trudniejszy niż Bamako, nie? Tak jak się patrzy na to z perspektywy, to Bamako to była taka wycieczka z kumplami w ciepłe kraje, do Afryki. Tak mogę to tak w skrócie powiedzieć. Te warunki są dużo bardziej trudne dla nas, bo tak naprawdę w Afryce, jeżeli coś Ci się popsuje, to wystarczy, że znajdziesz drzewo, pod którym jest cień i możesz robić wszystko. Wszystkie warsztaty w Afryce są pod drzewami. I tam możesz robić co chcesz, remont silnika, wyciągnąć, wszystko zrobić. Natomiast spróbuj przy minus 10 czy przy minus 15 porobić coś przy samochodzie. Po 10 minutach nie czujesz rąk, masz zgrabiałe ręce, kołki i spróbuj nimi kręcić śrubki albo przewody hydrauliczne, albo coś innego robić. Robiliśmy, żeby nie było niedomówień, robiliśmy to, bo mieliśmy na przykład taką awarię, że
strzelił nam przegub napędowy z przodu. Ja offroadowcem jakimś nie jestem, ale kontakt z naturą, auta z naturą była zawsze dla mnie czymś fantastycznym. Ja wolę pojechać swoim samochodem gdziekolwiek i się rozbić na dziko, niż lecieć samolotem i być wożonym autobusem, wiecie, tam od sklepu z pamiątkami do sklepu z pamiątkami. To wszystko, co widzisz, takie te czerwienie, taki ten kurz, to wszystko jest pył Afryki. To nie jest auto, które zostałoby umyte albo w jakiś inny sposób zbezczeszczone po zrobieniu tak szalonej rzeczy, jak pojechanie czymś takim w rajdzie, który ma tam 9000 km w jedną stronę. My w sumie zrobiliśmy ponad 20 000 w obie strony i ten samochód spokojnie dał radę. Także to wszystko to jest prawdziwy kurz z samiuszkiej Sahary. Historia zaczyna się 9 lat temu, prawie 10, w 2015 roku, jak wpadłem na pomysł pojechania Budapeszt-Bamako po raz pierwszy moim Żukiem. I to był pomysł świetny. Żuk ma 70 koni pod machą i Żuk jako ta marka, model po raz pierwszy startował w Budapeszt-Bamako. No i kiedy po 8 latach wpadłem na pomysł, żeby powtórzyć tę wycieczkę, to jakby siłą rzeczy pomyślałem, żeby po pierwsze wystartować znowu w klasie Spirit, znowu 70-konnym autem i znowu autem, które nigdy nie jechało w Budapeszt-Bamako. No, ponieważ tak się składa, że pochodzę z klubu Citroena, BX-em jeździłem kupę lat, więc rozmowa z Piotrkiem na zasadzie, słuchaj, mieliśmy zrobić taką rajdówkę kiedyś na jakieś tam Cruise Rally, to może byśmy ją dokończyli i pojechali na Budapeszt-Bamako. No, spotkało się to z uznaniem z jego strony, więc zbudowaliśmy znowu 70-konną rajdówkę i Budapeszt-Bamako zaliczyliśmy po raz drugi, a ja szykuję się w tej chwili do startu po raz trzeci na Smarcie, znowu 70-konnym, znowu w klasie Spirit i znowu jest to auto, które nigdy wcześniej nie jechało w rajdzie Budapeszt-Bamako. Za każdym razem, kiedy opowiadali mi o tych przygodach, to w ich głosie czuć było radość, takie pozytywne emocje i po prostu takie szczęście. Szczęście z tego, że tymi samochodami, nieszczególnie wyjątkowymi, pięknymi, najlepszymi w ogóle, zrobili coś, na co wielu offroadowców w swoich bardziej wypasionych terenówkach nigdy się nie odważy. Chodzi tak, Afryka przejechana samochodem z klimatyzacją to w ogóle nie jest przygoda. Nie? Dopiero kiedy ta Afryka i ta Sahara, to wszystko, kiedy to cię sponiewiera, kiedy jesteś brudny, spocony i nagle masz możliwość wykąpania się w rzece i ta kąpiel jest po prostu czymś nieopisanym. To ci ludzie, którzy jechali tymi Land Cruiserami czy Pajero z klimatyzacją, oni w ogóle nie mieli tej radości z tego, że wykąpaliśmy się w potoku, taki wodospad był górski gdzieś tam w tym wodospadzie, czy w rzece w Senegalu. Jesteś tak brudny, że po prostu cały w tym takim czerwonym pyle, który tam jest. Okna otwarte, bo nie da się wytrzymać inaczej. I warto było się tak sponiewierać, żeby potem wejść do tej rzeki i odczuwać to, co myśmy tam czuli. To było takie nieopisane w ogóle, nie? Piotrek naprawia mi koszulkę, żebym jedną koszulkę mógł ubrać 2 dni i nie wyglądać tak samo. Skoro całe życie udajesz Szkota, możesz poudawać pankowca. No, to chodzi o to, żeby wiecie, jak chodzi się w tej samej koszulce przez 2 albo 3 dni, to ona musi wyglądać troszeczkę inaczej. Tak, a poza tym, żeby nie je pod skrzydła. Jest. I ładnie tutaj Piotr naprawia mi moją koszulkę z jednej strony, ale zrobimy to, żeby było równo. Ale Piotrula taką samą ma naprawioną i ja też jakby co. Pomysł zaczął się 20 lat temu, bo zaczynaliśmy bawić się w kajetesy i chcieliśmy jakieś auto 4x4. I w tym budżecie jedynym z autem, które się udało znaleźć, był BX. I 20 lat temu, około roku 2000, zaczęliśmy startować w kajetesach. Kupiliśmy na mobile DR pierwszego BX-a 1.9 GTI z uszkodzonym sprzęgłem. Wybeszyliśmy go, wypruliśmy go do zera, poprzerabialiśmy zawieszenie, wszystko i zaczęliśmy startować w kajetesach. Świetna, wspaniała przygoda, która trwała przez kilkanaście lat. No i bo ja w ogóle nie szanowałem BX-a. Dla mnie BX to był taki, tak jak Diesel wspominał, to był taki Polones. W ogóle nie miałem szacunku dla tego samochodu. Natomiast pokazał mi swoje drugie oblicze właśnie w tych rajdach i to, co on potrafił, to, co on wyczyniał na tym terenie. I nie musieli hamować, a my tam w ogóle na pełnej dzidzie bez odejmowania gazu przejeżdżaliśmy. Plus to, jak łatwo się go modyfikowało, jak łatwo było przekładać wszystkie części w gamie tych samochodów w tamtym okresie, które były produkowane. No tak mnie zaskoczył, że się zakochałem trochę w nim i skończyło się na tym, że teraz mam 2 takie 4x4 jeżdżące, a jeszcze kilka w częściach i spory zapas, duży magazyn.
Co jest fajnego w tym samochodzie? Przede wszystkim ten samochód jest bardzo solidny. Tutaj, żeby go popsuć, trzeba się mocno postarać. Nam się co prawda udało, kiedy ten wspaniały bagażnik zjechał z dachu, potłukł nam przednią szybę, rozwalił nam jeden reflektor, ale to była wina takiego jednego, co nie słuchał pilota. Także w offroadzie słuchanie pilota jest zajebiście ważne. Budapeszt Monaco jedzie przynajmniej 3 trasami. Jedzie trasą dla normalnych samochodów jednonapędowych, czyli dla osiek i nie ma tam żadnych ekscesów jeździć takimi drogami, gdzie każde auto daje radę przejechać. Nawet jak są bezdroże, to nie są one jakieś duże, ale jest też trasa 4x4 wyczynowa, zupełnie rajdowa. Ale jest też taka trasa turystyczna 4x4, która łączy jedne i drugie odcinki czasami. Myśmy się zdecydowali, mając 4-napędowy samochód, na pojechanie takiego kilkudziesięciokilometrowego odcinka piaszczystego z Wydmami. No a Wydma, jak nigdy po Wydmach nie jeździłeś, a ja po Wydmach nigdy nie jeździłem, no to Wydma jest taka, no podjeżdżasz do niej, nic widzisz, że płasko przed tobą jest. I Wydma się różnie kończy, bo jedna Wydma się kończy piaskiem, jak z niej spadniesz, albo zjedziesz z niej, a druga Wydma się skończy tak, że za piaskiem jest twarde, afrykańskie, skaliste podłoże. No i myśmy nie trafili na dużą taką Wydmę, ona nie wyglądała zupełnie, jak się najeżdżało na nią, to w ogóle nic po prostu, no ale spadliśmy z metra wysokości na twarde. No i spadliśmy dziobem. No jak spadliśmy osobowym samochodem dziobem, to wiadomo, że dziób się skrzywił. No to jak spadliśmy, to spadł bagażnik razem ze snorklem. Uwaga, snorkiel się tylko wykrzywił. On, nawet go nie musieliśmy, nawet się nie rozłączył chyba. Spadł nam cały bagażnik ze szwejem naprzód, trochę nam uszkodził szybę, no ale przód samochodu, podłużnica się podgięła. Bogu dzięki szlak nie trafił w chłodnicę. To było szczęście w nieszczęściu zupełnym. Miska olejowa cała, chłodnica cała. Trochę tam naciągnęliśmy. Naprawiłem reflektor, wygląda jak oryginał, no powiedzmy, że prawie. Butelka PET, retrofit przeżył, wszystko super, ale żarty żartami, będziemy potrzebować reflektora. Bo jak nie, to będziemy co każdy patrol chyba płacić jakiś mandacik. No i maska nam się nie domyka, ale z tym to na razie niewiele zrobimy. Damy radę. Mkniemy dalej, bo pustynia, rajd i przygoda wzywa. Co dalej mogę powiedzieć o tym aucie? Regulowane hydropneumatyczne zawieszenie, co skutkuje nam możliwością zwiększenia prześwitu, kiedy tego potrzebujemy. Świetnie sprawdziło się na Saharze. Całe zawieszenie od podłogi do maksa to jest 20 mniej więcej 5 cm, ale tak się nie da jeździć. Poza tym to jest jak mierzenie penisa razem z kręgosłupem, bo tak naprawdę ten użyteczny zakres to jest, tak jak powiedziałem, 10-12 cm, kiedy możemy go podnieść. Auto jest niszowe, z racji tego, że najmłodszy BX ma 30 lat. Ten, bo skończyli produkcję w 1994 roku. Natomiast BX-y 4x4 są takim absolutnym, już totalnym elementem niszowym i takich samochodów, wszyscy, którzy mają te BX-y, znają się tak naprawdę. Bo my jesteśmy citroniarzami hydropneumatycznymi od urodzenia. Moje pierwsze dorosłe auto to był BX. Ja kupiłem BX-a ze szrotu, bo to były takie czasy, gdzie jeszcze jak student chciał kupić samochód, to albo się kupowało syrenkę, albo się kupowało zachodni wóz na szrocie. I mój pierwszy wóz tak naprawdę to był BX. Wolno ssący diesel, 84 rok. Z Citroenem jest tak, że jak wsiądziesz, to się zakochasz. I wszyscy, którzy nie jeździli Citroenami, znaczy mówią, że się nie jeździ francuskimi samochodami, bo francuskie to wiadomo jakie, to tylko dlatego, że nigdy nie jeździli francuskimi samochodami. I BX jest samochodem doskonałym, bo to jest pierwszy dorosły model w Citroenie. To był pierwszy samochód, pierwszy model Citroena, który był zaprojektowany zupełnie nowocześnie, przy użyciu pełnej komputeryzacji, policzony od początku do końca, zrobiony modułowo jak klocki Lego. Tu możesz wyjąć z tego samochodu jeden silnik, włożyć drugi, wszystko pasuje jak klocki Lego, dokładnie jak klocki Lego. Do tego stopnia jest inteligentnie zrobiony samochód, że jest jeden model tarczy hamulcowej do większości modeli, tylko 16-zaworowy miał wentylowaną tarczę, wszystkie inne mają tą samą tarczę, te same stworznie, te same końcówki kierownicze, wszystko jest to samo. To jest tak prosto i mądrze przemyślanie zrobiony samochód, że coś pięknego. Silnik fantastyczny, ulubiony przez cały świat, 1.9 tutaj, tak jak w tym. No fantastyczny diesel wolnossący, jak na wolnossące diesle. Cichutki, szybciutki, nic nie palący. No fantastyczna rzecz. Benzynowe silniki też były, też są sympatyczne, znoszą gaz. No piękne lata motoryzacji w ogóle. No i tutaj jest ten nasz wolno ssący 1.9, którego poskładaliśmy w zeszłym roku na nowych częściach. To wszystko właściwie jest nowe. Znaczy to wyglądało kiedyś jak nowe, teraz już mniej wygląda. Ten silnik się nam świetnie sprawdził, gdyby nie to, że w Afryce pękł nam wałek rozrządu. No i niestety szatan zakończył podróż w rajdzie Budapeszt Monaco. Wszystko na to wskazuje. Mamy zerwany rozrząd. Mamy zerwany rozrząd, więc naprawa tego i tak zajmie nam dłuższą chwilę. Jebnięty. Wałek pękł? Tak. No to dupa, ale zobacz, czy głowica, podpory, czy są ok. Podpory są całe.
Mieliśmy szczęście w nieszczęściu, nieszczęście takie, że pękł, szczęście takie, że na wolnych obrotach nie trafiło żadnego zaworu, żadnego tłoka, nic. Po prostu sprawdziliśmy komprechę, załatwiliśmy drugi wałek rozrządu, wymieniliśmy i pojechaliśmy dalej. Straciliśmy chyba 24 godziny tylko, ale udało nam się nadgonić stawkę i dojechać do mety, tak jak wszyscy, w przepisowym terminie. I chwila prawdy. Pal. Jest bez jednego cylindra, bo odpowiedziamy jedną ruchu. Dobra. Szatan żyje! Gdybyśmy nie mieli awarii tych samochodów, jednego i drugiego w Afryce, to byśmy żadnych pamiątek nie mieli, żadnych wspomnień. Żadnych tak przygód, naprawdę. wiesz. To po prostu byście przejechali, tak? Po prostu byśmy przejechali, tak jak zrobiłem to Żukiem 8 lat wcześniej. No tam się nic nie działo. Wszystkie na filmikach, wszystkie przygody, które były wszystko ciekawego, co się działo, to było wtedy, kiedy coś się popsuło. Także ja się w ogóle wyleczyłem z tego, żeby samochód przygotowywać na zicher, że ma być wszystko super, bo wtedy jest po prostu nudno. To ma sens, poza tym rozwiązujesz zupełnie inne problemy, niż rozwiązujesz na co dzień. Kiedy jesteś w takim środowisku swoim, czy na swoim terenie, masz typowe problemy do rozwiązywania. Dziecko z przedszkola odebrać, czy odwiedzić rodziców, czy tam w pracy coś, a nagle idziesz do Afryki i twoje problemy się zupełnie inne, tak? Musisz na przykład znaleźć wałek rozrządu w Afryce, gdzie nie ma sklepów takich, w których ten wałek możesz kupić, gdzie masz samochód tak nietypowy, że myśmy na przykład zabraliśmy z sobą dyferencjał centralny, bo to była taka rzecz jedyna, która mogła nas unieruchomić. Gdyby nam się popsuł dyferencjał centralny, to koniec. Więc mieliśmy na dachu zapasowy, na szczęście w dwóch samochodach taki sam, więc tylko jeden wzięliśmy. Jakieś tam pierdółki, wszystko inne byliśmy w stanie tam jakoś pokleić, podrutować czy porobić, ale no, to wyrwanie takie z tego świata i włożenie się w takie zupełnie inne realia, polecam każdemu, to robi naprawdę taki reset. Ja zapomniałem wszystkie piny do domofonu, do bankomatu, numery, wszystko, co nie mogłem, do mojej mamy nie mogłem wejść, bo nie pamiętałem pinu, który stukiwałem przez 15 lat, czy 20, nie? Zapomniałem. Przy bankomacie nie potrafiłem też otworzyć, bo nie pamiętałem pinu do karty, nie? Także totalny reset, naprawdę, no, świetna sprawa. Tu z tyłu był fantastyczny spoiler. Wyglądał naprawdę ekstra, dopóki trzech młodych czarnych dżentelmenów nie wpadło na pomysł, że pojadą na tym bagażniku i wykonali taki ruch. No niestety to się nie mogło dobrze skończyć, także te dziury w laminacie, bo klapa jest z laminatu, są doskonałym dowodem na to, że francuska technologia czasami zawodzi. To jest zestaw serwisowy do badania hydrauliki. No brzmi tak, że zniechęca do hydrauliki w aucie. Czy się czepiam? Nie, czemu? Bo ja uważam, że jedna z najwspanialszych rzeczy, jaka się wydarzyła w ogóle w motoryzacji, to właśnie hydrauliczne zawieszenia. To jest historyczna ciekawostka i to jest trudny samochód dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, ale jak się go pozna, to jest bardzo prosty samochód. Hydropneumatyka nie jest rzeczą kosmiczną. Hydropneumatykę musisz poznać. Jak poznasz hydropneumatykę, to 20 000 kilometrów przez Afrykę i nic z hydropneumatyką się nie stało, nic. Tak naprawdę. Ja tak lubię często mówić, że właściciel Volkswagena 2 razy do roku robi skrzynię DSG i mówi, że to bardzo dobry samochód, a właściciel Citroena co 3 lata wymienia końcówkę drążka i narzeka na ten samochód. To jest permanentny napęd 4x4. Tu się nie da odpiąć tylnej osi, tak więc to jest cały czas 4x4 full time. Z tyłu jest mechanizm różnicowy z torsenem. Tak więc piękna rzecz na bezdroża i na błoto, i na śliskie rzeczy. A centralny dyfer jest blokowany na sztywno, elektrycznie z kabiny. Super. Tak więc jest to super rozwiązanie, natomiast to kosztuje, to samochód więcej pali. Tak więc 4x4, 1.9 diesel wolnossący plus to coś strasznego tutaj aerodynamicznie u góry. I jak się chce jeździć z prędkością autostradową, czyli 100 na godzinę wtedy, no to ten samochód potrafi spalić nawet 10 litrów, niestety. Tak więc to jest może nie 2, ale 80% więcej zużycia paliwa niż normalnie na drodze zwykły BX. Tak więc to troszeczkę kosztuje. Paliwo w Afryce jest tylko trochę tańsze niż u nas w Polsce, bo no powiedzmy euro 10 wtedy kosztowało paliwo, jak myśmy jechali, tak więc no, to prosto policzyć. No to teraz jest niespodzianka, bo wszyscy mówią, że szyba pęka, ale tak w Skodzie Favorit szyba pęka, nawet jak się jeździ po małych nierównościach. Natomiast w BX-ach nigdy nie pękają szyby. A BX jest zrobiony na lżej, jak jest tylko możliwe. Ta klapa jest zrobiona z laminatu. Szyba jest wklejona w klapę i uwaga, ona jest tak giętka, że możesz nią robić w ten sposób. No tak, to straszne. To jest straszne. Ta szyba przez 40 lat nigdy nie pękła i nigdy nie pęknie, uwierzcie mi. Tą szybę można tylko wybić. Ona nigdy nie ma szansy pęknąć. I szyba jest wklejona.
Może to nie jest szyba, to jest jakiś plastik. To jest szyba. To się normalnie tłucze. Kiedyś postawiłem beczkę w jednym z moich BX-ów i zrobiłem tak. I się stłukła jak prawdziwa szyba. Wpadliśmy na znakomity pomysł i zastąpiliśmy oryginalny całkowicie zgnity próg profilem stalowym. Nie pamiętam, to jest chyba 8x8, 3 w ściance, także dosyć solidny, z gniazdami pod high lifta. Pomysł był zajebisty, ale nie przemyślany do końca. High lifta nie da się tu włożyć, bo krzywizna boku powoduje gniecenie drzwi. Ale zrobiliśmy coś innego, zrobiliśmy tutaj takie specjalne wysięgniki, których w tej chwili nie ma, bo są zdemontowane i wzdłuż auta wisiały nam 2 hamaki. Cudowna sprawa. Jeżeli ktoś nie spał w hamaku, gorąco polecam, jak łóżko wodne, nic lepszego nie da się znaleźć. Pierwsza noc na pustyni w hamaku była genialna. Wyspałem się, widziałem gwiazdy i w ogóle nic mnie nie boli, mogę tak spać do końca życia. I o to właśnie chodzi w spaniu w hamaku. Ja też uwielbiam. Snorkelek oczywiście zrobiony z filtra cyklonowego od Ursusa i kiblorurka 50 mm, taka klasyczna, owinięta czarną tasiemką, żeby się to tak w oczy jednak nie rzucało. Aha, to o to ci chodzi. Tak, specjalna włochata tasiemka, trudno ją zdobyć, ale da się. I to wtedy wygląda... Tak zwane maskowanie, to wtedy wygląda jednak dużo lepiej, bardziej pro. Snorkel przydaje się z jednego bardzo ważnego powodu. Nie musimy ze sobą zabierać 5 filtrów powietrza, bo frakcje piasku im są cięższe, tym niżej lecą, więc tutaj lądują już tylko takie najlżejsze i są odśrodkowo odrzucane na boki. Z moich doświadczeń 8 lat wcześniej w Żuku z takim samym snorkelem po 20 000 kilometrów filtr powietrza wyglądał jak w dniu, kiedy go tam założyłem. Tak? Aż tak. Ale wtedy ten snorkel był ponad 2 metry nad poziomem drogi. To jest stare auto, nie oszukujmy się, to ma 40 lat. I to po prostu ono zostało wyciągnięte z krzaków, bez podłogi, rozebrane do zera, na nowo pospawane, złożone na nowych gratach. Ono po prostu wygląda upiornie, nazywamy go zresztą szatan. No i tak po prostu ma wyglądać, ma się nie rzucać w oczy. Natomiast co ciekawe, to eleganckie czerwone wykończenie zderzaka to było kiedyś czarne. Pomalowaliśmy go oczywiście na odpieprz się czarnym sprayem, ale 2 dni jazdy w burzy piaskowej spowodowało, że zderzak stracił swój lakier. Ośkę można kupić za około 10 000, natomiast czteronapędówkę one są droższe, tak samo jak 16V. BX16V jest takim najbardziej poszukiwanym, najbardziej cenionym. One w ogóle osiągają absurdalne kwoty, ale myślę, że w okolicach 15 000 byłby to samochód, który można jeździć. Można kupić też dużo taniej, ale one są w stanie rozkładu. Nie? Także niejeżdżące, z cieknącą hydrauliką, z korozją. My włożyliśmy tu w ten egzemplarz absurdalną ilość pracy. Jak gdybym wiedział na początku, ile na niego wydam, to bym tego nie zrobił. Porzuciłbym ten projekt na samym początku. Pocieszę Cię, że większość offroadowców ma to samo. I to było tak, że zrobiliśmy podstawowe rzeczy, łożyska, przewody, hamulce, zawieszenia, żeby wyeliminować te słabe ogniwa, które mogą nas unieruchomić w Afryce. Jak już zrobiliśmy tyle, to dobra, to zrobimy jeszcze to. Zrobimy jeszcze to, jak już tyle zrobiliśmy, no to jeszcze zrobimy to. Jak już tyle zrobiliśmy, to tego nie zrobimy. I ta spirala się tak nakręciła, że po prostu szaleństwo, nie? To jest, no... Koszta są niemałe. Jeżeli chcesz pojechać sam, to kilkadziesiąt tysięcy złotych to najmarniej. Natomiast jeżeli chcesz pojechać w stosunku do Dakaru, to są grosze, ale jednak mimo wszystko kosztuje. Jeżeli chcesz pojechać w grupie, to jeżeli jest to sensownie zrobiona grupa 3-4 osobowa, to da się zamknąć taką wyprawę w kilkunastu tysiącach złotych od łebka. Dla kogo jest Budapeszt Bamako? W sumie to nie wiem, ale chyba na pewno nie dla ludzi, którzy nie czują się komfortowo w takich warunkach. 3 km przed końcem tego pierdolonego kamienistego koszmaru straciliśmy oponę. Oczywiście posiadanie samochodu 4x4, tak wyjątkowego jeszcze, tak rzadkiego jak BX-y, daje ogromną frajdę, bo czujesz się czujesz się też wyjątkowy trochę dzięki temu. Ale tak samo dużo przeżyć możesz mieć jadąc Berlingo. Chłopaki jechali zwykłym Berlingo, Budapeszt Bamako i oni też mieli ogromną frajdę. Oczywiście nie przejechali tych różnych miejsc, nie byli na plaży w Mauretanii, na którą, jak my się tam zaczęliśmy jechać w tym kierunku, trzeba było przejechać przez wydmy. To, co tu macie, to jest nic w stosunku do tych wydm, które musieliśmy tam pokonać. Nie? I zawracały terenówki. I my machali nam, nie, impossible, nie jedźcie tam, w ogóle nie jedźcie, nie da się przejechać. I? No to nas tylko podkręciło. Jak się nie da, podtrzyma mi piwo, nie? No i pojechaliśmy tam, poregulowaliśmy ciśnienie, tam zajrzeliśmy, jedziemy. No i
nie mogliśmy uwierzyć w to, żeby BX to przejechał. Naprawdę nie mogliśmy, bo jak patrzyliśmy na to, ja mówię, staniemy, na pewno staniemy, zaraz będziemy kopać, wypychać tego. On to przejechał, nie? I wjechaliśmy na plażę i jechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów po plaży w Mauretanii, przy Atlantyku. No to jest jedno z takich najmocniejszych wspomnień, jakie mam, jeżeli chodzi o motoryzację. Właśnie ta plaża Mauretanii. Świetna sprawa, naprawdę. No coś wspaniałego. Chłopaki tego nie przeżyli w tych ośkach, nie? Którzy pojechali. Samochód jest po to, żeby jeździł i on musi jeździć, tak? I to jest tak, jak się mówi o starszych ludziach, że dopóki pracują, to pracują, tak? Mają po 80 lat. Mój tata miał 82 lata, przychodził na warsztat i robił samochody, tak? I kiedyś nawet mi powiedział, że gdyby nie mógł przychodzić na ten warsztat, to by umarł. I tak jest z samochodami. Te samochody tak samo, dopóki one służą temu, po co zostały stworzone, to one jeżdżą. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi rajdami, to polecam kanał Piotra, gdzie jest wszystko szczegółowo opisane, wytłumaczone, jak wyglądają trasy, jak wyglądają koszta. No i oczywiście polecam zobaczyć jego nowy pojazd, którym zamierza po raz kolejny wystartować na tym rajdzie. Także panowie, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dla mnie bardzo inspirujące. Jeszcze raz powtórzę, zazdroszczę wam tych wspomnień, które macie w tych swoich samochodach. Dziękuję, że się z nimi ze mną podzieliliście. Pozdrawiam.